Trening zaczyna się zanim wyjedziesz na tor. Zróbmy to porządnie. Ale bez kawy nie zaczynam. Na początek naładujemy aparaturę. W moim przypadku wystarczy podłączyć kabel mikro USB. Teraz akumulator w modelu. Żeby go wyciągnąć, on jest tutaj ukryty z boku. Muszę zdjąć górną płytę. Górna płyta jest już zdjęta. Żeby wyciągnąć baterię, potrzebuję jeszcze odkręcić tutaj takie dwie śrubki i będzie wolna. Bateria jest już poluzowana. Ja tego kabla nie będę do końca wyciągał, bo nie jest mi to potrzebne. Tutaj mam taki specjalny trzymak na ten kabel, żeby on się tutaj nie wchodził mi w niepożądane miejsca. I tak podłączę teraz do ładowarki. Jeszcze bardzo ważna rzecz. Do ładowania baterii LiPo potrzebujemy specjalnego LiPo-baga. Bateria jest już podłączona. Teraz nałożę tylko LiPo-baga na nią i możemy zacząć ładować. Bateria do modelu już się nam naładowała, a kolejną rzeczą, którą będziemy potrzebować, żeby w ogóle wystartować nasz silnik, to jest grzałka. Ładujemy ją tutaj zwykłym kablem USB-C. I na samym końcu będę ładował starter boxa, czyli urządzenie, na którym odpalamy model. Są tutaj dwie duże baterie LiPo. Również muszę je odkręcić, wrzucić do LiPo-baga, no i podłączyć tutaj taką chyba najprostszą starą wtyczką. A więc wszystkie akumulatory już mamy naładowane, są gotowe do jazdy na torze. Teraz tylko musimy przygotować nasze podwozie i jeszcze parę innych ważnych rzeczy. Na razie w tym modelu nie będę instalował tej płyty górnej, ze względu na to, że to podwozie jest przeznaczone na zawody. A mam tutaj takie, które jest przeznaczone do treningów. I właśnie tutaj zamontujemy tą płytę. I teraz dlaczego mam dwa podwozia? Po pierwsze, jedno jest bardziej stuningowane od drugiego.
Wiadomo, to przeznaczone na zawody ma więcej tuningu. Ale jest druga sprawa, bardzo praktyczna. Jeżeli przed zawodami trenuję na tym podwoziu, to przeznaczone na zawody nadal zostaje czyste. I przez to nie muszę zaraz po treningu od razu czyścić tego modelu, tylko przekładam górną płytę zazwyczaj z elektroniką. To oczywiście wszystko pasuje tak samo jak tu i tu. I mogę ten model wykorzystać od razu na zawody, a ten może pozostać dalej brudny. A na treningu zazwyczaj nie potrzebujemy tylu części tuningowych ze względu na to, że tor jest brudny i nie ma na nim takiej przyczepności jak na zawodach. Teraz zamontujemy sobie silnik. Ten silnik spreparowałem specjalnie na treningi. Jest on zrobiony z 2 lub 3 silników, którymi wcześniej jeździłem na zawodach. Teraz oczywiście ten już nie ma takiej mocy, jaką mieć powinien, natomiast jest idealny na trening. A już niedługo będę robił specjalny odcinek o tym, jak przygotować sobie taki silnik właśnie na trening. A przed założeniem silnika do modelu sprawdźmy, czy wszystkie łożyska w sprzęgle są w porządku. Rozebrałem właśnie sprzęgło. Tu już jest ustawione, parę podkładek tutaj jest. Jak wyregulować takie sprzęgło również, będzie o tym pewnie odcinek. Będziemy robić to razem na torze podczas treningu. Tutaj mamy duże łożysko główne. Tutaj mamy małe łożysko. Tutaj w środku jeszcze jest jedno. Będę musiał je jakoś wyciągnąć kluczem. Trzeba je posmarować zwykłym olejem do łożysk, a tutaj mamy łożysko ściskowe i ono będzie smarowane specjalnym olejem do silników. Także wyciągam sobie teraz olej do łożysk i olej do silników, czyli after run. Daj mi proszę znać w komentarzu, czy ten sposób działań przy modelu Ci się podoba. Osobiście uważam, że nagrywanie statyczne modelu przy stole jest dosyć nudne, a chciałbym, żeby moje filmy były coraz bardziej ciekawe, więc proszę podziel się ze mną swoją opinią. Teraz nasmarujemy wszystkie łożyska. Pamiętajcie, że smarowanie łożysk w sprzęgle jest bardzo ważne. Przez zatarte łożysko w sprzęgle może nam się kompletnie zblokować kosz i nie będzie wysprzęglało, co oznacza koniec treningu albo wyścigu. Montujemy silnik w modelu. Jeszcze zanim włożę silnik do modelu, zamontuję rurę wydechową, bo jak będzie silnik już zamontowany, będzie mi trudno przejść sprężynkami.
Teraz ustawię gaźnik za pomocą aparatury, tak żeby w punkcie 0 był zamknięty. Tutaj miał trochę luzu na serwie, po naciśnięciu maksymalnego gazu, żeby się maksymalnie otwierał. Tak więc gaźnik jest już wyregulowany na aparaturze. Założyłem też już filtr na silnik. Teraz zostało nam tylko ustawić setup. Czego będę potrzebował do ustawienia setupu? Bloki, zwykłe koła, najlepiej takie już do jazdy, czyli dosyć duże. Kółka do setupu, specjalny kluczyk, narzędzie do mierzenia wychyłu, bloki do downstopu i do prześwitu. Na początku najważniejsze, żebyśmy zwykłe koła nakręcili na model. Jak już mam koła nałożone na model, jestem w stanie zmierzyć prześwit z przodu i z tyłu. Z przodu potrzebuję wartości około 5,5 mm. Tutaj mamy akurat 5,8. Tutaj mamy 5,3. Na razie może tak zostać. Zaraz zobaczymy sobie jeszcze na blokach, jak to wszystko wygląda. Z tyłu potrzebujemy około 7 do maksymalnie 8 mm. Tutaj mamy 7,2. Możemy podkręcić do 7,5. Prawie 7,5. Jak już mamy ustawioną wysokość modelu, to następnie będę ustawiał równość downstopów. Model już jest tutaj na blokach i teraz będę używał takich narzędzi. Do tyłu używam bardziej profesjonalnego bloku, czyli z podziałką co 0,2 mm. Zależy nam na tym, żeby tutaj osiągnąć 4 mm. Teraz przód, tutaj używam tej bardziej ogólnej przedziałki. Tutaj chcę osiągnąć wartość 1. Tu jest elegancko. I tu też jest na styk. Teraz nakładam kółka do setupu i będziemy wyrównywać nasze amortyzatory. Jak widać, tutaj mamy dosyć dużą przerwę. I na sam koniec będę ustawiał pochylenia kół, jak i zbieżność z tyłu i rozbieżność z przodu. Tutaj ustawiłem 3 stopnie pochyłu, a tutaj 2,7, coś takiego. Teraz sprawdzimy zbieżność z tyłu. Ja chciałbym osiągnąć tutaj 3 z kawałkiem. A mamy 3, a z drugiej strony też 3. Także zwiększę tutaj troszeczkę zbieżność. Teraz mamy 3,1 i tutaj tak samo. Z przodu chcemy osiągnąć po 2 stopnie z każdej strony. Tu jest 2, tu jest 2 z kawałkiem. Lekko odkręcę i jest. Teraz rozbieżność z przodu. Ja ustawiam zawsze 1. I 1. I tak możemy wyjechać na trening. I jeszcze tylko maksymalny wychył kół. Ja ustawiam wyjściowo na 2,6.
I tak przygotowanym modelem możemy śmiało jechać na trening. Ustawienie całego setupu w domu jest bardzo praktyczne, bo nie zabieramy sobie czasu na treningu na torze. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało i widzimy się już w kolejnym. Trzymajcie się, na razie.